Witam Cię w kolejnym odcinku naszego programu Sekrety Lekarzy. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o 5 podstawowych krokach, które powinieneś zrobić, zanim rozpoczniesz leczenie lub udasz się do swojego lekarza. Bardzo często okazuje się, że jeśli przyjrzymy się tym 5 aspektom w naszym życiu, to któryś z nich jest bardzo odchylony od normy, co powoduje, że po prostu czujemy się źle i szukamy pomocy lekarza. Kiedy już trafimy do gabinetu lekarskiego, rozpoczynają się poszukiwania złotej tabletki, która ma ulżyć naszym objawom. Lekarz ewentualnie szuka choroby, którą będzie mógł leczyć. A przecież często sami możemy zmienić nasze zachowania, które doprowadziły nas do tej choroby. Krok pierwszy. Jak już mówiłem w poprzednich nagraniach, zakwaszenie organizmu zmusza nasze komórki do działania w trybie awaryjnym, w nienaturalnym dla nich środowisku. To prowadzi do mutacji, chorób i nowotworów. Jak łatwo samemu sprawdzić, czy jesteśmy zakwaszeni, mówiłem w poprzednim nagraniu na temat zakwaszenia organizmu. Sami możemy wpłynąć na to, co jemy, co pijemy, tak żeby poprawić równowagę kwasowo-zasadową naszego organizmu, a to spowoduje, że po prostu będziemy czuli się lepiej. Krok drugi. Odwodnienie lub przewodnienie mają kolosalny wpływ na sprawność naszego układu odpornościowego. Więc jeśli właśnie tego teraz doświadczasz, to nic dziwnego, że czujesz się źle. O przewlekłych skutkach zaburzenia równowagi nawodnienia organizmu mówiłem w poprzednich nagraniach. Możesz to sobie sprawdzić i zadbać o odpowiedni poziom nawodnienia swojego organizmu. To na pewno wpłynie na Twoje pozytywne samopoczucie. Krok trzeci. Ilość aktywności fizycznej jest kluczowa dla sprawności naszych układów krążenia, oddechowego oraz mięśniowo-stawowego. Zwykle jeśli zwiększymy ilość aktywności fizycznej stopniowo w ciągu dnia, to nasze ciało jest lepiej dotlenione, a mięśnie mocniejsze, dzięki czemu odczuwamy mniej bóli i czujemy się mniej zmęczeni. Warto tutaj zauważyć, że potrzebna jest ocena realna naszej sprawności fizycznej. Nie to, co nam się wydaje, że robimy, ale to, co tak naprawdę robimy w ciągu dnia. 30 minut ciągłego spaceru to zawsze jest dobry pomysł. Krok czwarty. Sprawdź ilość i jakość swojego snu. Sprawdź, czy śpisz przynajmniej około 8 godzin dziennie. Tyle właśnie potrzebujesz dla dobrej regeneracji. Jeśli masz problem z zasypianiem, to pomocna może być dla Ciebie medytacja. Przykłady takiej medytacji możesz znaleźć na naszym kanale YouTube. Dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie oglądania wieczorem telewizji. Do tego możesz skorzystać także z ziół. Na przykład herbata z melisy albo z rumianku przed snem jest bardzo pomocna. Pamiętaj tylko, żeby nie jeść już po wypiciu tej herbaty. Dlaczego? Opowiem Ci w następnym odcinku. Efektywnym sposobem na wydłużenie naszego snu jest zasypianie z zatyczkami do uszu. Najnowsze badania pokazują, że jeżeli śpimy w ciszy, to regeneracja naszego układu nerwowego przyspiesza o 40%. Proszę zapamiętaj, długość i ciągłość snu są bardzo istotne dla Twojej regeneracji. Krok piąty. Ilość i jakość posiłków. Bardzo dużo uwagi poświęciłem temu w naszym programie o samouzdrawianiu, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Tutaj jednak poruszę 3 podstawowe kwestie. Pierwsza to regularność. Regularność jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Nasz organizm lubi dostawać posiłki regularnie. Jeśli tak nie jest, to zaburzamy funkcjonowanie naszego układu pokarmowego. Zwiększamy ryzyko dużych wyrzutów insulinowych w naszym organizmie, co prowadzi do ospałości, zaburzeń trawienia, obniżenia energii, co za tym idzie, obniżenia samopoczucia naszego organizmu. Nic dziwnego, że czujemy się źle. Więc zwróć uwagę, jak bardzo regularnie spożywasz posiłki. Czy spożywasz je regularnie? To jest kluczowe dla Twojego dobrego samopoczucia i dla Twojego zdrowia. Drugą kwestią jest przejadanie się. Jeden bardzo duży posiłek powoduje więcej złego niż dobrego. Dla nas ważne jest to, żebyśmy jedli częściej, ale mniejsze posiłki. To jest łatwiejsze dla naszego organizmu do strawienia, do przyjęcia, do absorpcji. Jeżeli wciągamy jeden wielki posiłek w ciągu dnia, albo 2, 3 duże, wielkie posiłki, potem jesteśmy osłabieni, ospali, potrzebujemy dużego wyrzutu insuliny, zaburza to też krążenie krwi w naszym ciele. Także zwróć uwagę na to, czy przypadkiem nie przejadasz się. Jeśli przejadasz się regularnie, to nic dziwnego, że doprowadzasz do takiej sytuacji, kiedy musisz szukać pomocy lekarza. A przecież możesz zmienić tylko swój nawyk żywieniowy, zjeść częściej, a mniej i nie będziesz potrzebował żadnej zewnętrznej pomocy. Trzecia podstawowa kwestia. Duża ilość wysoko przetworzonych pokarmów nie jest dla nas dobra. Szkodzi nam. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm potrzebuje wykonać bardzo dużo pracy, żeby strawić to, co w niego wrzuciliśmy. Także, żeby rozwiązać ten problem,
problem. Wystarczy uprościć swoje jedzenie, uprościć swoje posiłki, dołożyć świeże warzywa, świeże owoce i zminimalizować ich ilość. Nie musimy mieć 50 różnych składników na naszym talerzu. Wystarczą nam 3-2 do jednego posiłku i będą dla nas korzystne, odżywcze, pomogą nam utrzymać odpowiedni poziom energii przez cały dzień. Więc jeśli przyjrzysz się swoim posiłkom i zobaczysz, że zużywasz dużo wysoko przetworzonego jedzenia, po prostu to zmień. Nie potrzebujesz żadnej złotej tabletki, żeby pomogła ci strawić to wysoko przetworzone jedzenie. Wystarczy, że przestaniesz je jeść i zaczniesz jeść prostsze posiłki. To wszystko jest w twoim zasięgu. Jeśli wprowadzisz te 3 podstawowe zmiany do swojego sposobu odżywiania, to w przeciągu kilku dni poczujesz masywną różnicę. Zauważysz poprawę swojego samopoczucia i objawy, które prowadziły cię do gabinetu lekarskiego, prawdopodobnie znikną. Zastosowanie tych 5 prostych kroków spowoduje, że rzadziej będziesz musiał odwiedzać gabinet lekarski i nie będziesz musiał korzystać z leczenia farmakologicznego. Te 5 kroków to prosty i podstawowy przepis na utrzymanie twojego ciała w homeostazie, czyli w zdrowym balansie. Warto, żebyśmy wzięli swoje zdrowie w swoje ręce, zanim będziemy potrzebowali skomplikowanego leczenia. Krok pierwszy. Sprawdź stan równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, czy nie jesteś zakwaszony. Krok drugi. Sprawdź stan nawodnienia swojego organizmu. Krok trzeci. Sprawdź ilość swojej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krok czwarty. Sprawdź ilość i jakość swojego snu. Krok piąty. Zweryfikuj ilość i jakość swoich posiłków. Jestem wdzięczny za wasze subskrypcje, lajki, komentarze. Jeśli coś szczególnie cię interesuje, zostaw komentarz pod tym nagraniem, a ja zrobię program dla ciebie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.